Zazwyczaj na tym kanale widzicie samochody sportowe albo wspaniałe SUV-y za setki tysięcy złotych. W kolorach tęczy, były już pomarańczowe, były żółte, były niebieskie, śmakie takie i owakie. Ale bardzo mało pokazujemy samochodów dla prawdziwych mężczyzn. A ten, który teraz zaparkował, jest tak bardzo dla mężczyzn, że musiałem go posmarować wazeliną, żeby zmieścił się w garażu. Toyota Hilux. O, cześć misiu, przepraszam, przez Toyotkę zapomniałem o tobie. Chodźcie, zobaczcie, pokażę wam naprawdę, że trzeba było go wysmarować, żeby się zmieścił. Tutaj, jak zasłaniam roletę, już ociera o tablicę rejestracyjną, dlatego celowo nie otworzyłem. Dlatego celowo nie otworzyłem bramy do końca, bo tutaj już zawadza o tablicę rejestracyjną, a teraz chodź silny, prześliźnij się, zobaczycie jak w środku. A nie, poczekaj, tu już mogę ci otworzyć. O! O! A zobaczcie, jak to wygląda z tyłu. Żeby nie było, że przesadzam. Zaparkowane tak przez hak holowniczy, że nawet palucha tam nie wsadzę. Jeszcze żaden samochód nie miał problemu zmieścić się tak bardzo w tym garażu. No dobra, chyba nikt nie ma wątpliwości i nikomu nie trzeba udowadniać tego, że Hilux to po prostu samochód do ciężkiej pracy, który nie boi się absolutnie żadnych warunków, absolutnie żadnego terenu, radzi sobie ze wszystkim i po prostu wszędzie wjedzie. Natomiast problemem tego samochodu zawsze było to, że owszem, mogliście przewieźć nim dużo pustaków, mogliście jeździć nim po Saharze, pojechać na koło podbiegunowe, pracował w temperaturach od -100 do +100 stopni Celsjusza. Problem polegał zawsze na tym, że cierpieliście na tym wy, a konkretnie wasz komfort. I w tym nowym Hiluxie ponoć właśnie to najbardziej się zmieniło. Jest już nie tylko wołem roboczym, ale jest też całkiem przyzwoitym samochodem do jazdy na co dzień. A zawdzięcza to przede wszystkim nowemu silnikowi. Absolutnie Patyk, szybko! Patyk! Oto! Największa zmiana w tym samochodzie, ponieważ do tej pory był oferowany z silnikiem o pojemności 2,4 litra, oczywiście z dieslem i była to najsłabsza część całego samochodu. Miał jedynie 150 koni i dynamikę żółwia błotnego, który wyszedł na ląd. Tym razem jest znacznie lepiej, ponieważ nowy Hilux jest oferowany z silnikiem o pojemności 2,8 litra. I zmieniło się tutaj absolutnie wszystko, poza tym, że to jest ten sam silnik co 2,4 litra, tylko ma inny osprzęt, wyższy skok tłoka, nową turbosprężarkę z większymi kołami kompresji i sporo różnych innych elementów, które spowodowały, że kulturalniej pracuje, a przede wszystkim jest znacznie mocniejszy. Ma 204 konie mechaniczne, 500 Nm w wersji z automatyczną skrzynią biegów, którą mamy tutaj i przyspiesza do setki w nieco ponad 10 sekund, co jak na ciężarówkę jest całkiem niezłym wynikiem. Samo auto natomiast... Oj, dobrze sobie przyciąłem, oj, jakby bolało. Samo auto natomiast przeszło tak naprawdę bardzo gruntowny facelifting. Na przykład jest krótsze o 5 mm, ale szersze o 45 mm. Możecie mieć je w wersji z pojedynczą kabiną, półtorej kabiny albo podwójną. O, dziękuję silny. Czyli w takiej wersji, jaką mamy tutaj. Wówczas przy tej podwójnej kabinie będziecie mogli odsunąć sobie taką roletkę elektryczną najpierw, potem otworzyć klapę i zmieścić tutaj przedmioty o długości do 1,50 m albo szerokości 1,50 m. W ten sposób, jak tutaj wepchniecie, to wchodzi Wam europaleta. Bardzo istotna informacja. Na tej europalecie możecie mieć wszystko, co sobie zażyczycie. Tu możecie sobie usiąść, bo obciążenie jest wystarczające na bąka i na silnego razem wziętych. I tutaj macie nawet takie sprytne cup holdery, jakbyście chcieli sobie urządzić piknik. Postawicie tu sobie buteleczkę, ona się wtedy nie wywróci, on jest bardzo głęboki, bardzo dobrze trzyma, ma specjalne zatrzaski. Oczywiście w wersji z pojedynczą kabiną oraz z kabiną 1,5 macie dłuższą tą przestrzeń pasażerską. Tutaj mamy wersję, która nazywa się Niezwyciężona, Invincible. I jest to najdroższy, najbardziej wypasiony Hilux, jakiego możecie obecnie kupić. Wtedy dostajecie roletę standardowo, a nawet podświetlaną pakę z dwóch stron. Macie wówczas tutaj również kotwy do mocowania bagażu, a także, uwaga, gniazdko 12V. Jakbyście chcieli tu podpiąć nie wiem co. Jak to fajnie wszystko pracuje z taką gracją. I to jest właśnie Hilux. On prędzej się przesunie, nawet stojąc na zaciągniętym ręcznym, niż w ogóle coś tutaj się urwie. Do tego stworzono te samochody. Zasłaniamy roletę.
Ciekawe, czy to możecie sobie wykorzystać na przykład jako na dek. Jak w żaglówce. Jedziecie i chcecie z dziewczyną się poopalać na przykład. O! I zobaczcie, macie, o jaki macie wtedy super leżaczek. I słoneczko wychodzi, wy jesteście na łonie natury i czujecie się, jakbyście jachtem płynęli po Adriatyku. I te chmury tak pięknie się przesuwają. Na samą pakę możecie załadować maksymalnie tonę towaru, a dzięki hakowi holowniczemu przewieziecie pociągniecie przyczepę o całkowitej masie nawet 3,5 tony. Tylne zawieszenie oczywiście klasycznie jak w większości pick-upów i jak zawsze w Hiluxie resort piórowy. 30 cm prześwitu, 30 cm przez świtu, głębokość brodzenia 70 cm. Zmierzymy, tak? Pokażemy. 30 cm to tyle. O! Tam widocznie wystaje jakiś wał, więc spokojnie tutaj to jest te 30 cm, tam 32, 33. Natomiast zobaczcie, głębokość brodzenia bez snurka, oczywiście bez tego tak zwanego snorkela to jest 70 cm, czyli dotąd. Natomiast celowo jest ten baranek zrobiony, bo to jest grubszy lakier. Najczęściej te samochody silny. Czy możesz przestać się zajmować? Wiem, że ty lubisz, jak tobie się palec, ale kurna... To jest pies, mój pies. Więc tutaj ten baranek jest celowo zrobiony, bo to jest bardziej trwały lakier wtedy, a tutaj te samochody najczęściej ulegają uszkodzeniom, jak jeździcie po jakichś terenach, wertepach i tak dalej. Zobaczcie, kąt zjazdu teoretycznie to o tutaj, znaczy kąt, wysokość zjazdu. No dobra, ten tylny tutaj zwis, nie wiem jak zwał, tak zwał. Inaczej, od ziemi do zderzaka są 53 cm. Tylko co z tego, skoro hak wystaje i tutaj już macie 41, czyli o ponad 10 cm go sobie obniżacie. Ale pewnie inaczej się tego nie da zastosować, bo hak jest przymocowany do ramy, bo oczywiście mamy tutaj ramę, jak w prawdziwym, solidnym pick-upie. I uwaga, teraz to, co najbardziej zmieniło się w Hiluxie, czyli wnętrze. Wersja Invincible. Ladies and gentlemen. Skóra, elektrycznie sterowanie, system multimedialny, automatyczna klima, kierownica jak kurczę z RAV4 albo jakiejś innej lepszej Toyoty. I nawet ręczny pociągnięty skórą z napisem Hilux. Nawet w tej wersji najbogatszej macie zarąbisty system JBL. Polegało to na tym, że stwierdzono, że weźmy tam, wrzućmy JBL-a, wszędzie dajemy JBL-a, dajcie do Hiluxa. Panowie, ale my już zmontowaliśmy tą deskę rozdzielczą, trudno, wstawcie to jakoś. Kupili 2 głośniki Bluetooth w Mediamarkcie, przymocowali je tam od góry deski rozdzielczej, bo już nie chciało im się tego rozwiercać i wsadzać tam do środka. Nawet zobaczcie, jak Twittery tutaj wyglądają. Może ruszał nie będę, postukam. A teraz chciałem przeczytać Wam jedną rzecz, ponieważ Toyota nie poprzestała na tym, że stwierdziła, że to jest mocniejszy, lepszy, dynamiczniejszy, szybszy silnik. Równie istotne okazało się, że jest bardzo ekologiczny. I uwaga, w celu spełnienia surowych wymagań normy Euro 6D zastosowano katalizator utleniający DOC, filtr cząstek stałych DPF oraz układ selektywnej redukcji katalitycznej SCR z wtryskiem AdBlue. Oprócz tego, w celu ograniczenia tarcia zewnętrzną część pierścieni tłokowych pokryto specjalnym materiałem DLC, Diamond Like Carbon, a przepływ gazów spalinowych został spowolniony. Dwustopniowa pompa oleju optymalizuje ciśnienie, aby zmniejszyć siłę wymaganą do jej napędu, gdy silnik jest zimny lub pod niewielkim obciążeniem, aby ograniczyć tarcie tłoka podczas fazy rozgrzewania silnika. Kształt kanału EGR w kolektorze dolotowym został zoptymalizowany, aby zmniejszyć pulsację gazów. Pozwoliło to na usunięcie przepustnic, które powodowały dodatkowe zawirowanie, poprawiając sprawność układu dolotowego. A to wszystko po to, żeby zaoszczędzić 5 gramów CO2 na kilometr. Witajcie w Unii Europejskiej. Nawet ma taki przycisk, którym sobie oczyszczacie katalizator DPF. W związku z czym wszystko, co w sobie nagromadził i nazbierał, możecie jednym naciśnięciem przycisku z powrotem uwolnić do atmosfery. Wspaniałe. No dobra. Jak jest na tylnej kanapie? Zacznijmy od tego, że sformułowanie kanapa nie do końca jest szczęśliwe w tym wypadku, bo raczej jest to ławka. Taka ławka w parku, tylko obita skórą. Ponieważ tak, oparcie jest ustawione niemal pionowo i nie macie możliwości jego regulacji. Miejsca na nogi też jest średnio, w dodatku macie dosyć wysoko podłogę, więc tak, tam nogi sobie wsuniecie pod fotel, ale tutaj nadal wiszą Wam uda w powietrzu, przynajmniej takiemu dryblasowi jak ja, no i nad samą głową też za dużo miejsca nie. Za to macie
podłokietnik. Kanapa jest nieskładana, no bo po co Wam składana kanapa, jak wszystko i tak wozicie sobie na pacę. Są ISOFIXy, więc dzieciakom będzie tutaj na pewno wygodniej, osobom dorosłym po prostu będzie niewygodniej i to niezależnie od tego, jakiej są postury, a to ze względu właśnie na te pionowo ustawione oparcia. Natomiast macie tutaj haczyki, na których możecie sobie powiesić towar, cóż za słowo, cokolwiek, co waży 4 kg. Nie ma nawiewów klimatyzacji na tył, nie ma nawet jednego gniazda USB, do którego moglibyście się podpiąć. Jest tutaj, zobaczcie, jaki piękny, skórzana wstawka, nawet z przeszyciem tutaj. Żartowałem, tak się postarali, że zrobili to plastikowe i taki plastikowy szef. To wszystko plastik, to nie jest szef, to jest na wtryskarce zrobione. Natomiast to przynajmniej jest miękkie, więc można oprzeć sobie łokcia. No i przynajmniej macie tutaj porządny uchwyt, dzięki któremu możecie się wygramolić z wnętrza. Tu jest druga cykorka, macie 2 cykorki i nawet jak wracacie z imprezy i jesteście mocno, naprawdę mocno nastukani, to możecie się przytrzymać, tak, i wracać do domu. To jest praktyczne rozwiązanie akurat. We wszystkich materiałach na temat Hiluxa, na każdym kroku Toyota powtarza: zrobiliśmy wszystko, żeby to auto już było nie tylko legendarną terenówką i wołem roboczym, ale też żeby nadawało się do jazdy na co dzień, takiej komfortowej, w związku z czym nawet zmieniono trochę nastawy zawieszenia, ulepszono amortyzatory, żeby lepiej w codziennym użytkowaniu się sprawdzało. No i oczywiście od nowa zrobiono wnętrze. Macie tu nie tylko klimatyzację, swoją drogą zobaczcie na te przyciski tutaj zamykające dopływ i otwierające dopływ powietrza z zewnątrz. To nie jest zwykły samochodzik, tylko to jest normalnie pick-up, taki detal, ale wygląda to zarąbiście. Macie tu oczywiście sprzęt już multimedialny, który obsługuje też CarPlaya i Android Auto i generalnie mnóstwo innych rzeczy ułatwiających jazdę. To wygląda jak skóra, ale jest to dokładnie to samo, co z tyłu, czyli na wtryskarce zrobiono nawet szef. To jest natomiast bardzo ładna ta wstaweczka tutaj, a jakbyście zapomnieli, jakim samochodem jedziecie, to macie tutaj napis Hilux i on otwiera tu jeden schowek, a tu macie drugi schowek i on już nie ma tutaj napisu Hilux. Natomiast przynajmniej jest miękki podłokietnik, więc sobie nie rozwalicie łokcia. Miękkie są podłokietniki tutaj w drzwiach, jest prawdziwa skóra i ta skóra chyba ma nawet funkcję podgrzewania, czy nie ma funkcji podgrzewania? A, jest, jest ogrzewanie foteli. Ale poczekaj, to jest prawa strona czy lewa strona? A co, on ma tylko ogrzewanie jednego fotela? Czy grzeje od razu 2? Ja myślałem, że to jest low, czyli niskie i ry, czyli rychło grzeje. Na pewno i to już czuję przy takich niskich prędkościach i podczas jazdy po mieście, że kultura tego silnika jest zupełnie inna niż tego 2.4. Ta większa pojemność, mimo że tu są nadal tylko 4 cylindry, to on nie zachowuje się jak silnik w ciągniku. Jak tam odpalaliście w tamten 1.2.4, to robiło się tak i podczas przyspieszania tylko nabierało jeszcze więcej rezonansu. A tutaj i poduszka pod silnikiem widać jest inna i wygłuszenie tej komory silnika też. O, dopiero jak tam 3,5-4 tysiące ma, to czuć, że jedzie wtedy, ale zaczyna być go słychać. Jest schowek na okulary i to wyłożony tkaniną. Ten samochód jest dostępny w wersji i z napędem na tył, i z napędem na obie osie. Dostępny jest i z manualem, i z automatem. Tu oczywiście Invincible, więc everything is under pokład. Macie tutaj automat, macie napęd na 4 koła. O tym, że macie wszystkie te reduktory, niereduktory. Nie wiem, do czego służą te przyciski, ja się na tym nie znam. Chłopaki z Terenwizji na pewno będą wiedzieli. Przerabialiśmy temat już, jak testowaliśmy Forda Rangera Raptor. Możecie sobie kliknąć tutaj. To był jedyny pick-up poza tym, którego przetestowaliśmy w karoserii. Tam też nie wiedziałem, co do czego służy. Tu jest H2, H4 i L4. I tutaj jeszcze są jakieś przyciski, taki krzyżyk jest na tylnej osi, to jest chyba blokada czegoś tam na tylnej osi. I tutaj jest DAC. To znaczy, że jak go wciśniecie i zjeżdżacie z górki, to Wam utrzymuje stałą prędkość, czyli nie musicie naciskać hamulca ani sterować gazem. Bardziej natomiast niż właściwości terenowe tego auta, które są niepodważalne, absolutnie, i to wszyscy wiedzą i nikt nie będzie tego kwestionował, ciekawi mnie to, jak on w takim razie zachowuje się w takim codziennym ruchu, jakbyście musieli nim jeździć po mieście, takim jak nasz piękny Grodzisk Mazowiecki i na przykład pojedziecie nim do galerii na zakupy, tak jak my teraz. Proszę bardzo, proszę sobie wyjechać, bo ja tutaj się raczej nie zmieszczę przed Panem, mimo że mam pierwszeństwo. O, i tu mamy taki fajny parking, zjazd do galerii. Samochód ma 1,80 m i 1,5 cm.
czyli 1,81,5 cm, tu mamy maksymalnie 2 metry. Natomiast na długość to ma prawie 5,40 cm. Więc nie należy do maleńkich, natomiast przyznać trzeba, uwaga, parkuj co drugie miejsce postojowe. Ok, dystans 2 metrów. O, i na przykład chcecie nim sobie zaparkować, powiedzmy gdzie. O, wjedziemy tutaj, taka mała luka, ostatnie miejsce na parkingu zostało i spróbujemy tutaj zaparkować. Czyli róż do tyłu. Mamy kamerę cofania, ale bez dynamicznych linii. Natomiast widać w tej kamerze przynajmniej hak. Kierownica chodzi z lekkim oporem, ale umówmy się, no to jest przecież... No kurna, jeszcze raz. Silny przesuń się. No jakby nie to, że mam przed sobą wolne miejsca parkingowe, to byłby eine kleine Problemen. O, dobra. I teraz możemy sobie wjechać i zaparkować. Ciach. Tak, tam muszę uważać na ścianę i na ten hak holowniczy. Dobra, to już jest maks. Wjechałem na maksa i jeszcze zobaczcie, ile wystaje z miejsca parkingowego. Ale czy to nie jest cudowne w takich samochodach właśnie? Takie od razu, przejeżdża ktoś tędy i widzi, o zobacz, Hilux, patrz, jak on tutaj się zmieścił. Zmieścił się, bo ma kamerę cofania, ma czujniki parkowania i bardzo dobrą siłę wspomagania. Trochę ciężko chodzi ta kierownica, no ale to jest Hilux. Natomiast faktycznie, wyjeżdżając z takiego miejsca parkingowego, on jest tak długi, że musicie się umiejętnie złamać i patrzeć w lusterko, czy nie zawadzicie jakiegoś innego auta. To teraz jeszcze sobie zresetujmy komputer pokładowy. Zegary pozostały klasyczne. To znaczy, że są analogowe, a nie cyfrowe. Macie tylko wyświetlacz komputera pokładowego po środku. O i tutaj jak się wyjeżdża z takich garaży, to też trzeba uważać, żeby nie przytrzeć z boku. Bo to jest prawie 5 metrów 40 cm długości. Natomiast powiem Wam szczerze, nie jeździłem tym autem wcześniej, wsiadłem w niego dopiero teraz i mam wrażenie, że on z zewnątrz robi większe takie wow, że co za bydlę. Natomiast jak wsiądziecie do środka i zaczniecie nim jechać, to jedziecie nim po prostu jak SUV-em, jak RAV4, nie przymierzając, autentycznie. Owszem, macie świadomość, że za sobą ciągniecie kawał paki, ale tutaj z przodu szerokość wnętrza, to co widzicie przed maską. Co ciekawe, żyjemy w nowoczesnych czasach, gdzie wozimy ze sobą smartfony, gdzie wozimy ze sobą tablety, natomiast tutaj jest tylko jedno gniazdo USB. Z tyłu, jak już pokazywałem wcześniej, nie ma żadnego gniazda USB. Za to, jak zwróciliście uwagę, macie gniazdo do zapalniczki na pacę, drugie gniazdo do zapalniczki dla kierowcy, trzecie gniazdo zapalniczki dla pasażera. Aż dziw bierze, że nie ma dwóch gniazd do zapalniczki tutaj przy tylnej ławce dla dzieci, jakby chciały sobie akurat zajarać. Natomiast w podłokietniku jest jeszcze 230 V i obsługuje urządzenia do 100 W, więc możemy sobie na przykład jadąc ładować na przykład baterię do GoPro. Jeżeli chodzi o samą przestronność z przodu, to jest tak jak w pick-upie, no. Uwaga, o kurna, ile on ma tego momentu? No nie, wyprzedzanie traktora to teraz jest bajka w ogóle. Kiedyś to nie szło traktora wyprzedzić, teraz kopara po prostu łyknięta tak. Ja tak serio oczywiście się podśmiechuję, ale te 204 konie i te 500 N w tym samochodzie wreszcie czuć. Ten samochód wreszcie jedzie i to przy każdej prędkości. Zmodyfikowano też tutaj ten automat. Nadal ma 6 biegów, ale pracuje sprawniej i szybciej. No i umówmy się, do takiego auta nie potrzebujecie 7, 8, 9, 18 biegów, a już tym bardziej nie potrzebujecie dwusprzęgłówki. Ona ma po prostu być niezawodna, działać wiecznie i tę funkcję spełnia. Nie jest to komfort SUV-a. Ani w zakrętach, ani na prostej. Ten tył, który jest stosunkowo lekki w pick-upach, cały czas tak delikatnie podskakuje. Więc wypadałoby tam wrzucić na pakę jakieś 2 krawężniki, takie porządne, betonowe, gdzieś tutaj zabrane z robót drogowych, żeby ważyły tak z 200 kg i wtedy jakby ten tył był tam dociążony, byłoby lepiej. To jest oczywiście efekt zastosowania resorów piórowych, które cały czas wpadają w takie drobne drgawki. One są mega wytrzymałe, przewiozą każdy towar. Tam napisali, że tonę. Jakbyście 3 tony załadowali, to ten samochód też by to dźwignął. Taka jest prawda. Tona to pewnie ograniczenie wynikające z homologacji i czegoś tam innego. Każdy, kto kupuje ten samochód i uważa, że weźmie sobie takiego pick-upa i on będzie nim jeździł jak SUV-em, że szybko, że komfortowo, że achy i ochy. Nie, przykro mi bardzo. Samochód jest skonstruowany przede wszystkim primo do tego, żeby pracować, wozić, zapieprzać, żeby służyć Wam do roboty najzwyczajniej w świecie. A dodatkowo, jak chcecie, to owszem, możecie sobie na przykład zapakować tam quada na pakę, albo 2 crossy, a może nawet 3, bo się tyle pewnie zmieści, zabrać sobie dzieciaki
żonę i pojechać sobie właśnie w teren, żeby na tych krosach sobie poszaleć i poupalać. Do tego służą takie auta. Natomiast bezwzględnie gdzieś tutaj kompromis znaleziono faktycznie, w takim sensie, że jest wołem roboczym, który nadaje się do jazdy na co dzień. O. I tak se teraz jedziemy przez to miasto, tak se jedziemy tu bocznymi drogami. No i średnie spalanie mamy 10 litrów. Mamy tutaj też tryb Eco. Nie jechaliśmy w Eco, teraz mamy tryb Eco dopiero. I faktycznie czuć, że zupełnie inaczej samochód reaguje na dodanie gazu. Ta przepustnica jest tam ustawiona inaczej, bo mu głębiej depie, a on nawet nie zmienia biegu. Oprócz Eco Mode macie też Power Mode i wtedy macie tego momentu tu dużo. Jeszcze skrzynię możecie ustawić w sy, czyli szybciej działa. I jak szybciej działa, to samochód szybciej jedzie. No dobra, autostrada 120. Resetujemy komputera podukładowego, żebyśmy zobaczyli spalanie. I powiem Wam, 120 przy stabilnej jeździe, 2100 obrotów ma silnik na 6 biegu. Jest bardzo znośnie. Cicho to po pierwsze, gdzieś tam słyszę szumy jedynie powietrza. Jak skręcam kierownicą w lewo, to samochód skręca w lewo. Jak skręcam kierownicą w prawo, to samochód skręca w prawo. Jak dodaję gazu, to samochód przyspiesza. Jak odejmuję gazu, to samochód marki Toyota Hilux zwalnia. Jak naciskam hamulec, też zwalnia. Więc wszystko działa na ekspresówce tak jak powinno. No dobra, to teraz zobaczmy, ile to wielkie ciele będzie paliło na autostradzie. Mamy Eco Mode. Mamy Eco Mode, dobrze, 120 i resetujemy. Macie nawet tutaj aktywny tempomat, proszę bardzo. O, już jak przyhamował i asystenta pasa ruchu, co oznacza, że ten tempomat, gdzie go się włącza? A, to Toyota, to tu. Zapomniałem, przecież ja mam BMW. I zobaczcie, dojeżdżacie do linii i go odbija. Czyli nawet mu działają te systemy. No nie jest to tak skomplikowane i tak zaawansowane jak w Toyotach czy Lexusach tych innych, ale te podstawowe funkcje spełnia, czyli zahamuje w sytuacji zagrożenia na autostradzie, wyhamuje przed autem jadącym przed Wami, czyli wszystko, co w pick-upie jest zbędne. To teraz wracamy. Ile tam mamy zużycie paliwa? 10,3 litra. Na taką krowę, która jest opływowa mniej więcej tak bardzo jak dom jednorodzinny, to uważam, że całkiem niezły wynik. Tradycji stało się zadość, to zrobimy sobie teraz 0-100 i ciekaw jestem, czy ten Power Mode działa. W sensie zrobimy go sobie najpierw na takim normalnym trybie, a potem wrzucimy sobie Power Mode i zobaczymy, czy on zrobi szybciej to 0-100. No dobra, producent podaje, Toyota znaczy się, że przyspieszenie do setki to 10,7 sekundy, dokładnie 2 sekundy 1/10 szybciej niż w przypadku silnika 2.4. 10,7. Procedura startu. O, aż rwie włosy z cebulkami. 11 sekund, tylko 0,3 gorzej, zobacz. W takim trybie normalnym. To teraz Power Mode i zobaczymy, co ten Power Mode jest w stanie zdziałać. O, aż się włączyło ESP. 11,2 sekundy. Więc power nie działa. To teraz jeszcze ostatnia próba w powerze. Tylko w powerze takim 11,5 chyba się zgrzał. To jeszcze jedną rzecz zrobimy. Słusznie Silny zwrócił uwagę, to jest jak w BMW, czyli skrzynię trzeba wziąć sy. Oż ty poszedł teraz. Takie aż było kopnięcie, nie? Jakby ktoś kijem golfowym człowiekowi w plecy przyłoił. 11,3. Zostajemy przy wyniku 11. A teraz sprawdzimy sobie jeszcze jedną rzecz. Zupełnie przez przypadek przed nami jedzie jakiś nieznany człowiek w nieznanym Mini Clubmanie Cooper S, który ma 178 koni mechanicznych i jest hot hatchem. Wrzucimy sobie 4. bieg i zobaczymy, jak z 4. biegu w tym aucie i w tamtym samochodzie będziemy w stanie wykonać przyspieszenie do 120 km na godzinę. 3, 4 i ry. 4. bieg. Zobaczcie, 178 koni w hot hatchu. 120. I dopiero teraz zaczyna odjeżdżać, kiedy nabrał trochę więcej momentu. Od 80 do 120 Toyota Hilux jedzie dokładnie tak samo jak Mini Clubman Cooper S.
Brawo Toyota, brawo! Tego nie dawaj. Naprawdę, te 500 newtów tutaj i 204 konie mechaniczne nie dadzą Wam przyspieszenia, wiecie, od 0 do 100 w 8 sekund. To nie jest sportowe auto. Natomiast elastyczność tego silnika, tak jak on teraz chętnie wchodzi na obroty, to jak on teraz się zachowuje, to jest niebo a ziemia w porównaniu z poprzednikiem. Szczerze, Hilux wreszcie dostał taki silnik, na jaki zasługuje i dzięki któremu nie jest tym żółwiem błotnym, który wylazł na ląd. Tylko wreszcie jeździ to auto. Oj, przepraszam, przegapiłbym. O! Natomiast kurna, tą kierownicą trzeba się tutaj namajtać, bo macie prawie 2 obroty od prostych kół do maksymalnie skręconych. Czyli, uwaga, teraz będzie ćwiczenie praktyczne. Jak jedziecie na zawody agility albo sprawnościowe na slalom, to zobaczcie. Od skrajnego do skrajnego, uwaga. Raz, 2, 3, 3,5 obrotu. Nie, to jakoś mało. A ciekawe, bo tutaj można wyłączyć system kontroli trakcji, tak całkowicie. TRC turned off. Aha, uwaga, dobra. A jak? A jak? I można driftować nawet Hiluxem? Można! I tu w ogóle jest obojętne, kurna, jaką prędkością wjeżdżacie. Wow, wow! Dobra, spróbujmy wpakować się tutaj pod górę. Kurna, nie będziemy... Ujopie. Ale słuchajcie, to jest niesamowite, że kupujecie takie auto i tak jak zawsze każdym się tutaj peniam i cykam i mówię, nie, tutaj jest za ostry zjazd, tu to, tu tamto, tu siamto. To w wypadku tego auta po prostu, kurna, naciska się gaz i się jedzie, bo ono jest do tego stworzone. Tu na przykład zawsze w każdym aucie terenowym, Boże, sprawdzałem z prawej, z lewej, żeby nie przerysować. A tutaj włączam DAC i on sobie sam wszystko zjeżdża. Proszę bardzo, nic nie mam. Rączki, nóżki mam tutaj. Gdzie mi tu odkręca kierownicę? Gdzieś tam kolejna była pewnie. A ciekawe, czy w takim razie podjedzie pod tą górę. Najpierw się troszkę w błocku skąpiemy. Ja pierniczę, jakie to jest zarąbiste. Kąt natarcia tutaj to aż 29 stopni, a kąt zejścia 26 stopni, więc to są super parametry, ale jeszcze większe wrażenie budzi parametr kąta pochylenia góry, pod którą możecie podjechać i jest to, uwaga, kurna, podjechałem tu, ja pierniczę, teraz tylko nic nie widzę, co jest z przodu i w ogóle niczym się tutaj nie przejmujecie, a naprawdę imponujący jest ten kąt najazdu, który wynosi tutaj, ja pierdzielę, naprawdę. O, tutaj lekko gdzieś tam zawadził, ale i tak mają... A ciekawy, czy tyłem podjedzie pod tą górę, nie? Zobaczymy, jaki on jest taki, czy taki sprawny, czy taki, kurna... Czy taki mądry będzie, jak mu damy takie zadanie podjechania pod górę tyłem. Bo na przykład, nie wiem, chciałbym wjeść na swoje rancho pod górę i tyłem zaparkować. No, proszę bardzo. Smart, to w ogóle to jest... Hello! I teraz uwaga, troszkę szybszy zjazd. Oj, przesadziliśmy? Nie. O! Niesamowite jest to w takim aucie, że o ile jak macie jakiegoś SUV-a, czy nawet terenówkę, to jednak cykacie się. Wjechać, nie wjechać, nie, może jednak coś odpadnie, nie będę kombinował. A tutaj po prostu, kurna, skręcacie, dajecie mu palnik, napęd na 4 koła, a teraz tego wyłączę, o, zrobię go na 2 koła tylko i zobaczymy. Ale się kopie, ale się kopie, ale się kopie. Zrobimy im tutaj zupełnie nowy tor crossowy. O. Dobra, ja już się zmęczyłem, śnieg pada, jedziemy. Muszę Wam się do czegoś przyznać, bo wziąłem tą Toyotę, pożyczyłem tylko i wyłącznie z tego względu, że potrzebowałem dużego samochodu do przewiezienia starego materaca, więc jakbym miał go określić jednym słowem, to powiedziałbym, że jest zaskakujący. A zaskoczenie to chyba to, czego w dzisiejszej motoryzacji najbardziej nam brakuje.